Doszedłem też do wniosku, że nasze polskie Ole, czyli nasze polskie dziewczyny o imieniu Ola, mają w Hiszpanii trudne momenty. Na Gran Canaria zatrzymałem się w resorcie turystycznym, czyli taki resort typowo turystyczny, z warunkami w miarę fajnymi w porównaniu do hostelu. Jest to zdecydowanie jakoś odskoczne. Widok mam następujący z balkonu hotelowego. Jest to resort typowo turystyczny dla ludzi starszych, emerytów, jak i rodziny z dziećmi. Tam jest basen. Całe szczęście, że nie mam okna wychodzącego na basen, bo miałbym przedszkole za oknem. Pełno dzieciaków wrzeszczą. I dopiero sobie teraz zrozumiałam, dlaczego czasami jest w hotelach niektórych tylko dla dorosłych. Że nie można tam nocować z dziećmi, ponieważ czasami ludzie poszukują troszkę odskoczni i spokoju od własnych pociech, od pociech innych itd. Dla mnie to na pewno będzie spora odskocznia od ostatnich 5 nocy w Majorce, w bardzo dobrym hostelu, ale jednak hostelu. Tutaj sprawdzałem oferty. To muszę wam powiedzieć, że cena pomiędzy tym apartamentem w kompleksie hotelowym, pomiędzy tym apartamentem w tym kompleksie takim turystycznym, z basenem, z jakimiś tam jadłodajniami, z różnymi wszystkimi rzeczami, które można sobie wyobrazić w ośrodku turystycznym, była tylko o 20 euro droższa za dzień niż w hostelu 8-osobowym za jedno łóżko. Czyli czasami, gdy ta różnica cenowa jest dość spora, jak to bywa w Paryżach czy w jakichś innych miastach, i czasami to jest od 100 funtów, od 100 euro różnicy na zapłacie za nocleg, tak wtedy, gdy ta różnica jest przykładowa to 10 czy 20 euro, no to mi się wydaje, że czasami może nie warto aż tak bardzo oszczędzać, bo komfort jednak jest, pewien standard komfortu jest. Co najgorzej, tylko się troszkę dowiedziałem teraz, że basen jest tylko do godziny 6, tylko do godziny 6 można korzystać z basenu. No nic. Bywa. Dzisiaj się wybrałem do Las Palmas, czyli największego miasta Gran Canarii. Jest to miasto, jak miasto, nic nie jest tak zbytnio powalające swoją atrakcyjnością, jakby to na przykład jest w przypadku Palmy de Majorki. Ale plaża ta, która jest tutaj za mną, naprawdę robi wrażenie i jest to chyba największy atrybut tego miasta, tak mi się wydaje przynajmniej. Poza dobrym słońcem i poza dobrą pogodą oczywiście. Ja miałem do wyboru albo zatrzymać się tutaj w Las Palmas, albo w tym kompleksie typowo hotelowo-turystycznym na południowo-wschodniej części wyspy. Las Palmas ogólnie jest miastem, które było odwiedzane przez Krzysztofa Kolumba i przez szlak turystyczny, szlak handlowo-niewolniczy po części, można powiedzieć. Handlowo-niewolniczy pomiędzy Starym Kontynentem, czyli Europą, i Nowymi Indiami, czyli współczesną Ameryką. Tutaj większość statków było przeładowywana, zaopatrzana. No i to był taki po prostu hub przerzutowy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Ameryką i Starym Kontynentem w epoce Krzysztofa Kolumba oczywiście.
Ja trochę o Krzysztofie Kolumbie wspominałem w jednym ze swoich vlogów, który możecie sprawdzić chyba zaraz, jeżeli będzie można, tak? Jest to vlog z Sewilli, gdzie Krzysztof Kolumb, ogólnie stamtąd bankierzy sewilscy kiedyś wspierali jego wyprawy i tam głównie dostawał na to pieniądze z Sewilli, ogólnie rzecz biorąc. Czyli to był projekt sponsorowany przez inwestorów z Sewilli, w tamtym okresie oczywiście. No i nic, idę zwiedzać dalej. Wiecie co, jest jednak tutaj centrum historyczne w Las Palmas, ale przechodząc się teraz tymi ulicami, jakoś nie odczułem, że to jest hiszpańskie miasto pod względem tego, że jest tu za szaro po prostu, nie? A dopiero teraz wpadłem na to, że po prostu te szare kamienie, szara cegła, no to są kamienie tego, jak to się nazywa, kurde. Wulkaniczne, nie? To jest skała wulkaniczna. Po prostu gdzie mieszkamy, takie używamy zazwyczaj materiału do budownictwa. Tak przynajmniej było zawsze w historii naszej człowieczeństwa, mam na myśli, nie? Że w rejonach takich jak centralna Europa, Polska, Niemcy i tak dalej, to dużo nie zostało się z czasów pradawnych, no bo głównym budulcem było drewno, nie? Tutaj właśnie jest skała wulkaniczna. Także stąd ta szarość tutaj. Wczoraj udało mi się znowu przejść ponad 20 000 kroków, co troszkę mnie zdziwiło. Co dziwne, po prostu jestem w podróży w takich butach, zwykłych butach za 40 zł z Hennes Mauritz, czyli popularnego H&M. Zwykłe tenisówki kupiłem na przecenie, ale zrobiłem taki patent, że włożyłem wkładki takie ortopedyczne i powiem wam, buty sprawdzają się jak najlepsze sportowe buty, bo po 20 000 kroków nogi mnie w ogóle nie bolały. Muszę wam powiedzieć, że to dla mnie nowe doświadczenie mieszkać w takich warunkach typowo turystycznych, typowo hotelowych. Ostatni raz chyba z rodzicami byłem w Polsce w ośrodku wczasowym, dawne czasy. Ale naprawdę jest to fajna odskocznia od takiej podróży hostelowej, nie tak zwanej budżetowej. Fajną rzeczą jest, że w tym hotelu czy ośrodku turystycznym, w którym się zatrzymałem, jest możliwość, w przeciwieństwie do hoteli, w tym ośrodku turystycznym mam aneks kuchenny, czyli mogę sobie gotować. Dla mnie, osoby podróżującej samotnie, jako jedna osoba, nie za bardzo to się przydaje, bo ja sobie zajdę do sklepu, przekąszę coś, zajdę do restauracji, przekąszę coś i dla mnie to jakoś w sumie budżetowo wychodzi. Jednak osoby, które podróżują z rodziną, tak, 4-osobową czy 5-osobową, no to może to wyjść dość drogo, jeżeli nie mają wszystkiego all inclusive, nie? Bo wyjście na obiad 4-osobową rodziną to minimum 100 euro w ciągu jednego dnia, czyli licząc wyjście 2 razy dziennie z 4-osobową rodziną, no to trzeba liczyć, że można popłynąć z kasą. A jeżeli jest możliwość, macie aneksy kuchenne, no to zawsze możecie sobie pójść w lokalnym supermarkecie, coś kupić i jakoś to zbalansować finansowo, nie? Także jedyny fajny plus, że
przeciwieństwie do typowo hoteli, gdzie nie macie tylko łóżka do spania, tam jest możliwość aneksu kuchennego i gotowania. Tak sobie myślałem, żeby pójść tam na te wydmy, ale wieje taki wiatr i tak wieje ten piasek, że bardzo prawdopodobne, że nawet aparatu nie miałbym jak wyjąć, bo zawiałoby mi piaskiem. No i ogólnie zawiało piaskiem. Zawiało piaskiem tak, że mój obiektyw, który bardzo lubiłem i który jest naprawdę fenomenalny do tego systemu M4 się po prostu zepsuł. Piasku naleciało, próbowałem jakoś to zrobić. Tutaj się przekręca taki mechanizm. Ten mechanizm po prostu pomiędzy to naleciało mikroziarna piasku. Zaczął on ten mechanizm troszkę tak się psuć. Później coś tam się otworzyłem, później się zerwało w środku taka taśma, która prowadzi pomiędzy tym takim systemem tutaj. No i na chwilę obecną jest niefunkcjonujący. Znaczy coś tam łapie, jak jest na 12 mm, czyli 24, przeliczając to na pełną klatkę lub na APS-C, ale już dalej po prostu nie łapie i jest jakaś usterka. Nowy obiektyw, ten właśnie jest około 200-300 euro. Używany za 100 mogę kupić. Ale jak najbardziej w topa i jestem wkurzony, bo bardzo lubiłem ze względu na to, że to jest bardzo lekki obiektyw. No i jakościowo fenomenalny do tego, co mi potrzeba. Także jestem troszkę wkurzony. Także pamiętajcie, będziecie się wybierać z aparatami na plażę, gdzie jest piasek, no to lepiej używać telefonu komórkowego, bo bardzo prawdopodobne, że sytuacja będzie podobna i będzie w topa. Mój Canon teraz jest w serwisie, także następny aparat, mimo to, że ten GH5, który używam, jest bardzo dobry aparat do podróżowania, bo polecam wszystkim głównie do filmowania, może do fotografii to nie jest za rewelacyjny aparat, bo praktycznie mówiąc każdy telefon teraz robi bardzo dobre zdjęcia, także w tym akurat wymiarze GH5 nie jest najlepsza, ale jeżeli chodzi o wideo, no to jest ponadczasowa. Myślę, że jeszcze długo przez następne 10 lat będzie to ponadczasowy aparat ze względu na profile, które ma wbudowane, których ja używam i które polubiłem do niektórych rzeczy. Jak również chyba najlepsze do podróżowania to, że mam dwa obiektywy, są niewielkie i bardzo lekkie. Jakbym musiał z Canonem podróżować, z długim zoomem i z takim zwykłym obiektywem, no to dodatkowe 2,5-3 kg prawie, licząc cały ekwipunek. Także w tym wypadku M4, czyli ten sensor w GH5 jest fenomenalny, bo pozwala podróżować lekko, ale i wydajnie. Wybrałem się na spacer brzegiem morza, ponieważ tam, gdzie są wydmy, po prostu nie można przejść, bo strasznie piasek wieje po oczach. I wiecie co, muszę wam jedną rzecz przyznać, że tutaj w tym dziwnym mieście, nie pamiętam teraz nazwy, po prostu nie widziałem, ostatni raz widziałem, powiem tak, ale żeby to nie zabrzmiało jakieś nietolerancyjnie, ja ogólnie jestem tolerancyjny, ale po prostu stwierdzam fakty, że ostatni raz widziałem tylu facetów wchodzących za rączki na londyńskim Soho. No nie ubarwiam tematu,
nie ubarwiam tematu, nie wiem o co chodzi, ale mnóstwo facetów chodzących sobie tutaj za rączki w różnych wiekach. No, jak kto woli, tak? Mówię, nie to, żeby nie było, że jestem nietolerancyjny. Nie chodzi o tolerancję, chodzi o stwierdzenie pewnych faktów, które można zanotować, będąc tutaj. Wiecie co? Normalnie jestem zły. Chodziłem teraz po plaży, nie wiem, może z godzinę, może z dwie. Wiatr wiał do 50 km na godzinę. Próbowałem wystartować z dronem, od razu mi zwiewało na bok. Musiałem znowu lądować, bo po prostu by mi porwało wahadłowiec w drugą stronę i po dronie, nie? Tylko zszedłem z plaży, pogoda sielankowa, można latać. Próbowałem teraz odpalić znowu i nie mogę, bo mam procesor przegrzany, tak dostaję informację w dronie, że mam procesor przegrzany i muszę czekać. Ale no bywa, no. Ciągle ta sama informacja, że procesor w dronie się przegrzewa i muszę czekać, aż ostygnie bateria. Najprawdopodobniej dlatego, że chodziłem przez tam 2 godziny na słońcu, a wahadłowiec był w plecaku, także się nagrzał. I muszę poczekać. No trudno, widoki nawet fajne, także nie ma krzywdy. Ciągle nic, czekam aż się bateria, znaczy ten procesor nie będzie przegrzewał. Ale wiecie co, powracając do tematu panów trzymających się za ręce, to jest tutaj tak tego dużo, że aż człowiek się czuje nieswojo. No ja się czuję nieswojo, bo czuję się, jakbym trafił do jakiegoś baru tęczowego. Naprawdę. Nie wiem, czy to jest taki, nie wiem, usposobienie Wysp Kanaryjskich, takie miejsce dla tych osób, czy coś, bo naprawdę aż trudno, aż czuję się nieswojo, no. Bez urazy, nie jestem jakiś nietolerancyjny, ale po prostu takie mam odczucia.